Dzień dobry. Dziś w programie Rothorn, a konkretnie trasa z Rothorn do Planalp. Piękne krajobrazy. Wczoraj zrobiłem tę trasę z dołu, z Zürenberg do Rothorn. Dzisiaj robię tę trasę odwrotnie. Wjechałem ciuchcią na Rothorn, Kulm, osiągnąłem szczyt i schodzę do Planalp. Wczoraj było Zürenberg, a dzisiaj, Zürenberg, Rothorn, Zürenberg, a dzisiaj Rothorn, Planalp. Przepiękne krajobrazy. Mówi się, że można tu spotkać kozły alpejskie, w sensie samce kozicy alpejskiej. Te z takimi wielkimi rogami. Można. Oto dowód. Cóż, nie udało mi się spotkać więcej tych zwierząt. Ten koziołek jeszcze wystąpi w tym filmiku oczywiście. Jeszcze nie do końca wiem, gdzie ich szukać tak naprawdę dobrze, gdzie one się ukrywają o takich porach dnia. Ale tak ogólnie, no cóż, ludzie przechodzą tuż obok i nie widzą. Po prostu nie widzą. No ale nieważne. Patrzcie trochę uważniej. I cała sztuka. Nie gońcie góry, nie róbcie tu wyścigu, jeżeli idziecie po to, aby zobaczyć zwierzęta. Obserwujcie, słuchajcie, a na pewno wam się to uda. Zapraszam na film. Ach, bym zapomniał. Można tu spotkać również świstaki alpejskie. Wczoraj spotkałem świstaka właśnie tuż niedaleko. Tam troszeczkę na górkę i w dół. No ciężki teren, ale... No i wszedłem bez sprzętu. No i się świstak nie sfotografował, ani nie sfilmował. Miałem co prawda telefonik w kieszeni, ale jakimś dziwnym trafem wczoraj odmówił współpracy. Bateryjka padła chyba koło 10 godziny. To jeszcze raz miłego oglądania. Do szczytu Brinzer Rothorn można dotrzeć na kilka sposobów. Bardziej dojechać lub bardziej dojść. Jeśli nie mamy odpowiedniej formy fizycznej, chęci i chcemy tylko zaliczyć dotarcie do szczytu, potrzaskać selfisie z fajnymi widokami na Granie, czyli Brinzergrad, oraz na jezioro zwane tu Brinzersee, wysłać selfisie znajomym i odhaczyć tę górkę jako zaliczoną, to najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z ciuchci. Dosłownie, bo wagony są pchane przez parowóz. Wystarczy wsiąść do pociągu na dolnej stacji Brinz-Rothorn-Bahn, którym dojeżdża się do górnej stacji, po drodze podziwiając przepiękne krajobrazy. Lub nie podziwiając, lecz z niecierpliwością czekając, aż ta ciuchcia dowiezie nas do samej góry, skąd już niewielkim nakładem sił dociera się do szczytu, gdzie można odhaczyć swoją tam obecność, natrzaskać selfisiów i pojechać z powrotem do Brinz. Była jeszcze jedna możliwość dotarcia tuż pod szczyt. Otóż z miejscowości Zürenberg w górę i w dół jeździła linówka, lecz po 50 latach służby przeszła na emeryturę i teraz czas na remont, który ma potrwać przez cały rok 2024. Jeśli jednak jesteśmy w dobrej formie i lubimy wędrówki górskimi szlakami, chcemy znaleźć się w krajobrazie, zanurzyć się w nim, przeżywać piękno przyrody, spotkać ducha gór, spotkać zwierzęta, dla których te tereny są domem, uwiecznić na jakimś nośniku przygodę, a nie tylko zaliczenie platformy widokowej. Wówczas trzeba nam wyruszyć na pieszy szlak. Można taką wędrówkę podzielić na przykład na 2 etapy, z odpoczynkiem i z noclegiem w okolicy Eisee. Albo przewędrować kawał trudnej, ale nie wspinaczkowej, drogi za jednym zamachem.
Jednak przy drugiej wersji należy się liczyć z przynajmniej 8 godzinami marszu. Oczywiście można sobie kombinować wędrówki na różne sposoby i różnymi szlakami, ale tu pozostaniemy na szlaku Kozic. Cała trasa nazywana szlakiem Kozic. Start w miejscowości Zürenberg gondolką do Rosweit i stąd już piesza wędrówka pod górę do Ledgesli i dalej do Brinzer Rothorn przy różnicy wysokości ponad 890 metrów. Długie, strome podejścia, ale wrażenia bezcenne. Z dotarciem do Eisee zrobimy około 7 km, przy czym zejdziemy około 400 metrów. Kolejny etap to ponad 14-kilometrowa wędrówka z Eisee do Zürenberg z podejściem około 320 metrów i później już z górki na pazurki z różnicą wysokości około 1100 metrów. W tym filmiku dla skrócenia pokażę szlak z Rosweit w kierunku Ledgesli i z Rothorn w kierunku Plan Alp przez Ledgesli. Wygląda to tak.